Na krótko przed rozpoczęciem trwającego sezonu zapadły decyzje o rewolucyjnych zmianach w rozgrywaniu turnieju Row Air oraz letniego Grand Prix. W dzisiejszym odcinku szczegółowo omówimy nadchodzące zmiany. Na początek pod lupę weźmiemy turniej Row Air, którego sposób rozgrywania zmieni się znacząco już od tego sezonu. W ostatnich latach zmieniło się nieco podejście do tego cyklu, ponieważ usunięto z niego konkursy drużynowe, będące jego stałą częścią w pierwszych latach rozgrywania imprezy. Tym razem zmiana dotyczy całego systemu rozgrywania konkursów indywidualnych. Tak naprawdę jedynymi konkursami turnieju przeprowadzonymi na klasycznych zasadach Pucharu Świata będą tylko inaugurujące konkursy w Oslo, zarówno sobotni, jak i niedzielny. Po weekendzie w stolicy Norwegii w walce o zwycięstwo w Row Air pozostanie już tylko 50 skoczków, czyli czołowa 50 klasyfikacji Row Air po dwóch pierwszych konkursach w Oslo. Następnie czekają nas konkursy w Trondheim, jeden na normalnej i jeden na dużej skoczni. Do obu konkursów nie zostaną rozegrane kwalifikacje. Wystąpi w nich 50 zawodników sklasyfikowanych najwyżej w turnieju. Na koniec cykl przenosi się na mamucią skocznię w Vikersund i tutaj sprawa komplikuje się najbardziej. W piątek przeprowadzone zostaną kwalifikacje, które wyłonią 40 zawodników do sobotniego konkursu indywidualnego. Mamy tu więc do czynienia z klasycznymi zasadami Pucharu Świata. Do startu w niedzielnym finale zostanie jednak dopuszczonych tylko 30 zawodników sklasyfikowanych najwyżej w turnieju Row Air po sobotnim konkursie. Dodatkowo konkurs niedzielny będzie składał się z aż 3 serii. W pierwszej wystąpi już wspomniana 30 zawodników. W drugiej serii będzie to już tylko 20, natomiast w ostatniej, finałowej, zaledwie 10 najlepszych skoczków. Dodatkowo finałowa seria nie będzie wcale ustalana na podstawie wyników samego konkursu, tylko na podstawie klasyfikacji łącznej Row Air. Jeżeli więc w samym konkursie jakiś zawodnik zajmie wyjątkowo wysokie, np. 5. miejsce, ale w klasyfikacji Row Air jest 11, to nie wystąpi w serii finałowej. Turniej Row Air będzie się więc składał w tym sezonie z 16 serii ocenianych. 6 z nich odbędzie się w Oslo, 4 w Trondheim, z czego 2 na skoczni normalnej i 2 na dużej oraz 6 w Vikersund. Organizatorzy argumentują zmiany chęcią zwiększenia atrakcyjności turnieju. Szczególnie istotny jest dla nich wielki 3-seryjny finał w Vikersund, którego format rzeczywiście jest czymś zupełnie nowym i brzmi intrygująco. Swoją drogą ogromna szkoda, że skocznia w Vikersund nie jest już tą samą co przed 2018 rokiem, kiedy rzeczywiście dało się tutaj bić rekordy świata i lądować bezpiecznie za 250 metrem. Po jej zmniejszeniu w 2018 roku, czego wymagała Międzynarodowa Federacja Narciarska, skocznia stała się zdecydowanie mniej atrakcyjna. Myślę, że 3-seryjny finał na obiekcie sprzed zmniejszenia byłby naprawdę czymś wyjątkowo emocjonującym i przyciągającym uwagę. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to szczerze mówiąc sam nie wiem co myśleć o wprowadzonych zmianach. Z jednej strony brzmią całkiem ciekawie, jest to coś zupełnie nowego i czekam ze sporymi nadziejami na ostateczne rezultaty. Jednak mam też pewne obawy, że format ten może być zbyt mało przejrzysty i zbyt skomplikowany, zwłaszcza dla niedzielnych kibiców. Możecie napisać w komentarzach, co wy uważacie o zmianach wprowadzonych do turnieju Row Air. My natomiast skupiamy się teraz na letnim Grand Prix, które również przejdzie małą rewolucję. Dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile już wcześniej wspominał o potrzebie przeniesienia większości konkursów tego cyklu na bardziej jesienne terminy, ponieważ typowo letnie cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem. Zawody rozgrywane jesienią, jak na przykład te w Hinzenbach czy Klingenthal, zazwyczaj nie są już opuszczane przez światową czołówkę i mamy do czynienia z mocną obsadą. Przesunięcie całego kalendarza w czasie, zdaniem dyrektora Pucharu Świata, poprawi obsadę większości konkursów i uatrakcyjni letnie Grand Prix. Dodatkowo do letniego cyklu, podobnie jak przed rokiem do Pucharu Świata, została dodana opcja organizacji zawodów hybrydowych. O ile w Pucharze Świata zawody tego typu nie są pożądane i hybryda jest w nich tylko opcją awaryjną, o tyle w letnim Grand Prix lodowe tory najazdowe plus igielit będą teraz zalecane, zwłaszcza dla konkursów rozgrywanych późniejszą jesienią pod koniec cyklu. Jeśli chodzi o konkrety, to znamy już wstępny kalendarz letniego Grand Prix 2024, gdzie znajdują się właśnie zawody hybrydowe. Sezon miałby się rozpocząć ponownie we francuskim Courchevel 17 i 18 sierpnia, czyli rzeczywiście dużo później niż zazwyczaj. 24 i 25 sierpnia zaplanowano zawody w Wiśle. W połowie września miałyby miejsce zawody w rumuńskim Rasznowie.
Najwięcej uwagi przykuwają dwa ostatnie weekendy w Hinzenbach i Klingenthal. Pierwszy z nich miałby się odbyć w ostatni weekend października, a drugi w pierwszy weekend listopada w drugim i trzecim dniu tego miesiąca. Zarówno zawody w Austrii, jak i w Niemczech miałyby zostać zorganizowane z wykorzystaniem lodowych torów najazdowych. Tego typu najazd sam w sobie ma być dodatkowym czynnikiem zachęcającym skoczków do udziału w zawodach, ponieważ o tej porze niewiele skoczni dysponuje zimowym najazdem, więc jest to świetna okazja do sprawdzenia się w rywalizacji z innymi zawodnikami w warunkach maksymalnie zbliżonych do zimowych oraz szansa odbycia w takich warunkach solidnego treningu. Wprowadzone zmiany mają również dwie inne konsekwencje. Po pierwsze, znacząco wydłuży się przerwa od startów pomiędzy zimą a latem. Do tej pory trwała ona od końcówki marca do mniej więcej połowy lipca, czyli jakieś 3,5 miesiąca, a czasem trochę dłużej, jednak zazwyczaj nie przekraczała 4 miesięcy. Teraz wydłuży się ona do aż 4,5 miesiąca bez jakichkolwiek konkursów. Dla skoczków oznacza to wyjątkowo spokojny okres przygotowawczy do sezonu, jednak dla kibiców nie jest to najlepsza wiadomość. Na pierwsze letnie konkursy będziemy od teraz czekać z jeszcze większą niecierpliwością niż do tej pory. Drugą konsekwencją jest natomiast niemal całkowite usunięcie przerwy między sezonem letnim a zimowym. Od teraz granica między nimi będzie niemal całkowicie zatarta, zarówno czasowo, jak i pod względem rodzaju zawodów. Mamy w końcu letnie konkursy, później jesienne konkursy z lodowymi torami i igielitem, a potem zimowy Puchar Świata, który następuje zaledwie 2 lub 3 tygodnie po finale letniego Grand Prix. Dla zawodników oznacza to praktycznie dużo wcześniejsze rozpoczęcie właściwego sezonu, co może kosztować w rezultacie bardzo dużo sił. Natomiast dla kibiców jest to raczej korzystne, ponieważ już od końcówki października do końca marca będą mogli śledzić konkursy skoków niemal nieprzerwanie co weekend. Podobnie jak w przypadku zmian wprowadzonych do rower, tutaj również nie mam wyrobionej solidnej opinii na temat wprowadzonych zmian. Trzeba przyznać, że mają one swoje plusy i minusy, jednak uważam, że wcale nie rozwiążą one problemu słabszej obsady w letnich konkursach i nie podniosą znacząco atrakcyjności i prestiżu letniego Grand Prix. Zapraszam Was do podzielenia się swoją opinią na ten temat w komentarzach. Na koniec zachęcam również do zapoznania się z ofertą wspierania kanału, gdzie możecie znaleźć mnóstwo ciekawych bonusów, jak chociażby przedpremierowe filmy, czy nawet dodatkowe filmy tylko dla wspierających. Zachęcam też do odwiedzenia mojego drugiego kanału Manager TV. Link zarówno do wspierania, jak i do drugiego kanału znajdziecie w opisie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych, a na razie do usłyszenia.